No dobra, powiedzmy sobie uczciwie, każdy z nas przynajmniej raz w życiu pomyślał, jak jakiś tam wkurwiający sąsiad zaparkował swojego gruza nie tam, gdzie powinien, albo coś nam zrobił, przechodzi nam przez myśl, a może by mu tak podlać ten lakier płynem hamulcowym i zobaczyć, czy dalej będzie taki cwany. Nie, tak mówiąc na serio, to oczywiście wszyscy niby to wiemy od zawsze, że płyn hamulcowy jest groźny dla lakieru i że nie powinno się go rozlewać, wylewać sobie na błotniki i tak dalej. Jest to dość często powtarzane, natomiast chyba nawet jest to gdzieś tu napisane. Jest. Brake fluid dissolves paint. Prevent misuse. No, także każdy producent tam gdzieś pewnie pisze, że rozpuszcza farbę i że nie można tego wylewać na nasze błotniki i tak dalej. Także wszyscy to wiemy, ale tak naprawdę ja tego nigdy nie widziałem, więc pomyślałem, że spróbuję. Mam tutaj płyn, który jest świeży, nieużywany, natomiast on już stał otwarty od co najmniej kilku chyba lat. Więc może już być troszkę taki zapowietrzony, że tak powiem, czy już naciągnął wody, ale był zamknięty, więc może jest jeszcze świeży. Tutaj mam oczywiście błotnik, oryginalna farba BMW 20-letnia, już wysezonowana dawno, utwardzona. Także zobaczymy, co się stanie. Najlepszy przypadek, czyli umyłem, odtłuściłem, wyczyściłem, jest po prostu goły lakier. Tyle, że już stary i twardy i zobaczymy, co się stanie. Na razie pewnie nic, ale poczekajmy chwilę. No cóż, minęło już ponad 3 dni. Ten płyn już albo odparował, albo spłynął. Nic tu już więcej nie widzę. Śladów na 20-letnim lakierze też nie widzę, także jak sobie troszkę rozlejemy na 20-letni lakier w starej BMC, to w sumie lakier ma wywalone na to. W ogóle go nie ruszyło. No, taki prosty wniosek. Ciekawe jakby było z nowym lakierem, pewnie od samego patrzenia by się rozpadł, no ale na szczęście my z takim się nie zadajemy. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.